Dzień dobry. Dzisiaj opowiem kilka słów o lawendzie, o suszeniu lawendy, po co ją suszyć, a także jak użyć wysuszoną lawendę w domu, w kuchni i nie tylko. Zapraszam na film. Zanim zaczniemy robić coś z lawendy, trzeba ją po prostu ściąć. Akurat to jest dobry moment na cięcie lawendy, ponieważ część kwiatków już się otworzyła, a część jeszcze nie. W takiej właśnie fazie lawenda ma najwięcej olejków eterycznych. Jeszcze ważna jest godzina, nie więcej godziny poranne do południa są najlepsze. Także możemy przycinać. Bierzemy tego sekator i wycinamy. I idziemy do domu. Mamy ściętą lawendę. Teraz co można z nią zrobić, żeby ładnie zasła? Robimy bukieciki. Bukieciki powinny zawierać do 20 do 30 gałązek. W tym momencie one w takiej ilości po prostu lepiej, szybciej nam wyschną. Więc bierzemy po kolei takie gałązki, jako taką mniej więcej ustawiamy, żeby kwiaty były w jednej linii. Ponieważ tu nie ma czasu, to może wziąć całą taką ścięte gałęzie i też wyschnie, też nie będzie wielki problem, z tym, że w tym przypadku, jak ja teraz robię, to te kwiaty będą po prostu w jednym miejscu będą. Jeżeli będę chciał dzielić kwiaty od gałązki, to będzie mi zdecydowanie wygodniej. I możemy je ścisnąć. I do tego celu możemy użyć zwykłej gumki recepturki. Bierzemy, zawijamy i mamy gotowe. To jest jedna metoda. Jeżeli nie mamy gumki recepturki, możemy wziąć na przykład drucik, nazywa się chyba ogrodniczy. Też możemy owinąć spokojnie, zrobić mocny supełek, przyciąć. Ewentualnie jeszcze możemy te wszystkie gałązki też wyciąć i mamy gałązkę lawendy. Bierzemy tutaj na pół, rozchylamy i wieszamy na sznureczku i nam wisi już lawenda. Zanim zrobimy coś dalej z lawendą, oczywiście możemy używać świeżą lawendę do różnych rzeczy. Natomiast polecam lawendę wysuszyć, ponieważ przez te kilka dni, jak będzie schła, no i tydzień wystarczy, może być trochę dłużej. Jeżeli zrobimy większe pęki, to będzie schło dłużej. Natomiast w lawendzie jest sporo owadów różnych, pajęczaków i nie tylko. Jeżeli użyjemy świeżej lawendy do wypełnienia na przykład woreczków lawendowych, no to te owady mogą nam potem gdzieś wyjść. Natomiast jeżeli lawendę podsuszymy parę dni, to te owady powinny już sobie pójść i zostawić lawendę w spokoju. I lawendę suszymy, jak powiedziałem, około tygodnia, może być dłużej. Ok, mamy wysuszoną lawendę i co możemy z niej zrobić? Oto pierwszy sposób, cukier lawendowy. Do cukru lawendowego potrzeba nam cukru i czysty pojemnik, najlepiej wyparzony, wysuszony pojemnik, gdzie będziemy trzymać cukier. Co robimy? Bierzemy łyżkę cukru, wsypujemy, bierzemy kwiatki lawendy, może wezmę nożyczki, obcinamy tutaj. Mogą być całe gałązki, nie idzie za bardzo, mogą być całe gałązki, nie ma problemu, chodzi tylko o aromat, mogą być pojedyncze kwiatki, jak ktoś ma czas się bawić, jak ktoś nie ma czasu, tak jak ja robi. Dajemy trochę świeżych gałązek, proszę bardzo, i wsypujemy kolejną warstwę cukru, 2-3 łyżki i kolejną warstwę kilku kwiatostanów, może bardziej lawendy. Nie boimy się tego, że to nam się wykruszy potem, bo na pewno z czasem to jeszcze bardziej wyschnie i kwiaty lawendy będą pojedyncze. To nie jest wielki problem, natomiast potem będziemy to mogli odcedzić, a jeżeli się ktoś zje kwiat lawendy, to nic złego się nie stanie. To nie jest problem, czy to jest naturalne zioło używane od wielu, wielu lat w kuchni, więc na pewno nie zaszkodzi, a może to najwyżej pomóc. Sypiemy jeszcze jedną łyżkę tutaj do tej strony, tutaj jeszcze może 2-3 gałązki. Podobnie robimy cukier, jeżeli ktoś potrzebuje robić cukier waniliowy. Nie kupujemy cukru waniliowego w sklepie.
Można zrobić samemu. Po prostu wystarczy wanilię, laskę wanilii rozciąć na pół, wyciągnąć ziarenka wanilii, połączyć z cukrem, przesypać, tak jak to robię, lawendą. Przesypujemy warstwami, cukier z wanilią. I to jest właściwie cała filozofia. Ładnie pachnie. Jeszcze trochę dam na górze lawendy. Może stąd trochę szczyknę. Tak. Tu jeszcze odrobinka cukru przykryję z góry, żeby było zapełnione. A wszystko wrzucę. Proszę bardzo, zatykamy szczelnie. Trzymamy około 3 tygodnie do miesiąca i cukier lawendowy będzie gotowy do spożycia. Możemy go oczywiście wtrząsnąć. Do czego takiego cukru używamy? Generalnie do deserów, do napojów. Można używać jako składnik, zamiennik cukru w cieście kruchym, ciastkach kruchych. Można dodać jako odrobinkę cukru do bitej śmietany zamiast zwykłego cukru. Dobrze komponuje się cukier lawendowy z owocami takimi jak truskawki czy morele. Można słodzić również herbatę, jak ktoś lubi, cukrem lawendowym, ewentualnie kawę. Generalnie zastosowanie jest jak najbardziej do deserów. Drugi sposób, przepis na lawendę, to olejek lawendowy, ale to nie będzie olej wyciskany z lawendy, tylko będzie tak zwany macerat lawendowy, czyli pomieszanie kwiatów lawendy z olejem. To jest bardziej, można powiedzieć, aromatyzowany olejek lawendowy. On nie ma takich właściwości jak wyciśnięty z lawendy olejek. Ten olejek będzie do celów zewnętrznych, może być do pielęgnacji cery, może być do masażu, może być na bóle migrenowe, na bóle głowy używany. Może być używany również w kominkach zapachowych. Generalnie bardziej taki olejek używany jest do aromaterapii. Do tego celu potrzebujemy oczywiście lawendę. Może być świeża, można ją pokroić, ponieważ jeżeli potniemy lawendę, to tam też są olejki eteryczne w gałązkach i więcej się dostanie do oleju. I oczywiście, jeżeli mamy olejek lawendowy i mamy lawendę, potrzebujemy jeszcze olej. Najlepiej używać jakiegoś oleju, który jest bez zapachu. Może być migdałowy, może być arganowy. Ja akurat mam olej słonecznikowy. I podobnie jak z cukrem, po prostu mieszamy lawendę z olejem. I to jest cały przepis skomplikowany. Uwaga, dobrze, żeby to było jakieś naczynie z dużym, szerokim otworem, żeby łatwo było włożyć, potem wyciągnąć to wszystko. Ja zrobię mieszankę dzisiaj. Zrobimy trochę świeżej lawendy. Tutaj robaków już nie widzę, bo dużo nie zebrałem. To generalnie te robaki wszystkie są, jeżeli lawenda jest dużo jest zebrana, aczkolwiek czasami warto jeszcze przejrzeć. I weźmiemy też świeżą lawendę. Tutaj specjalnie ściągnę, żeby było ładne, wysuszoną lawendę. Z suszoną lawendą musimy uważać, bo ona mocno jest krucha i te kwiatki po prostu odpadają. Tu nie wiem, czy będzie widać na filmie, ale my to wszystko tu zetniemy. O, to możemy tu właśnie, po to otwór jest, żeby to wszystko tu ładnie upchać. I wrzucimy jeszcze te. Lawenda świeża jest bardziej, nazwijmy to, elastyczna. Lepiej ją włożyć do tego do pojemnika niż taką lawendę wysuszoną, ale to też nie problem. Tutaj ważna jest ilość. Naprawdę dużo tej lawendy dajemy. O, tu mam taki malutki lawendowy bukiecik z bardzo krótkich odpadów lawendowych. Ja tutaj go wrzucę. Tych patyków nie chcemy. O, tu mam drugi, taki nie za wielki, też raczej krótki lawendy. Tniemy to wszystko tutaj. Oczywiście wszystko się tutaj nam zasuszy, zamaceruje. To trzeba potem to przecedzić. Wystarczy wziąć do tego filtr do kawy na przykład, albo gazę ewentualnie. Możemy zrobić, tu ona już jest wysuszona i widzą Państwo, tu będzie widać fajnie. Ta lawenda wysuszona, szybko schodzą te kwiatki wysuszone. One się bardzo dobrze kruszą, aż trochę mi ich szkoda, więc jak najbardziej możemy tu wrzucić. Jeżeli ktoś potrzebuje same kwiatki, bez łodyżek, a ma wysuszoną lawendę, to może włożyć lawendę w ściereczkę, przykryć ściereczką i tak turlać, wtedy też się to wszystko wykruszy. I tu jeszcze ciekawostkę mam. Inny kolor lawendy. Proszę zobaczyć, ta lawenda jest taka blado-niebieska, a ta jest taka lawendowa, fioletowa.
Już nie wiem, czy będzie widać na filmie. Inne odcienie lawendy, ale tutaj też jest lawenda. Dodam tyle mi wystarczy i wlewam teraz olej słonecznikowy do tego wszystkiego. Tak, żeby przykryło, żeby nic nie wystawało. To będzie stało w słonecznym, ciepłym miejscu około miesiąca. Będę to wstrząsał co kilka dni, żeby te olejki, żeby podgrzewało się lekko od słońca, żeby te olejki eteryczne z tej lawendy naprawdę wyszły do oleju, żeby ten faktycznie olej był potem mocno aromatyczny, lawendowy. I zamykamy to szczelnie. Zakręcamy szczelnie i niech to się maceruje. I kolejny sposób na lawendę to kieszonki albo woreczki lawendowe. To nie kupiłem specjalnie materiału, to po prostu była stara poszwa, która się popruła, leżała, czekała na swoje wykorzystanie, no i właśnie nastąpił ten czas, została wykorzystana, zostały pocięte na takie długie prostokąty, złożone na pół i jest taki woreczek. Tu wkładamy lawendę. Możemy włożyć same kwiatki albo gałązki. Gdzie ja użyję te woreczki lawendowe, one pójdą do szafy, do szuflad, do garderoby, na wieszaki. Mogą pójść ktoś ma w domu spiżarnię, żeby mole się nie zalęgły. Ok, mam tutaj trochę kwiatków, trochę tych gałązek. Wrzucę tutaj na do tych gałązek, bo one ciężej będą wchodziły. Dobra, i mamy zwykłą wstążkę chyba jest do kwiatów, tak? Używana do prezentów. Zawiązuję. Czemu nie zszywam tego? Bo nie umiem. A po drugie, jeżeli w przyszłym roku będzie świeża lawenda, to odwiążę, wysypię tę lawendę, która będzie już zwietrzała i włożę świeżą lawendę, więc będzie worek kilka lat. I w tym momencie, tu mogła być pętelkę, mogę powiesić na wieszaku, albo gdziekolwiek, gdzie jakieś jest miejsce na wieszanie takich rzeczy, ewentualnie robić krótszą taką tasiemkę i włożyć taki woreczek do szuflady z ciuchami. To tyle z pomysłu lawendą, ale jeszcze mam dla Państwa jedną ciekawostkę. To, co Państwo widzą, tak wygląda zaparzona lawenda w kolorze ewidentnie zielonym. Ja to wyciągnę, może będzie lepiej widać. Proszę bardzo, tak wygląda herbata lawendowa. Tak, a dokładnie świeżo zaparzona lawenda. Co zrobić, żeby herbata lawendowa miała kolor lawendowy? Trochę soku z cytryny. Proszę bardzo zobaczyć. Zmieni się kolor. Proszę bardzo. Widzą Państwo, jaka różnica? Kilka kropel cytryny i mamy herbatę lawendową w kolorze lawendy. To tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam na kolejny. Może wymyślę coś spektakularnego, jak ten eksperyment z herbatą lawendową. Dziękuję bardzo. Zapraszam do kolejnego odcinka.